Dzień dobry, nazywam się Kamil Iwanicki i zapraszam Was na spacer po Ficinusie, który realizujemy w ramach projektu Familoki. To jest spacer w wersji VR-owej i 360, więc w każdej chwili możecie się kręcić i zobaczyć dookoła miejsce. A dzisiaj chciałem Was zaprosić na ulicę Kubiny w Rudzie Śląskiej. Tutaj właśnie, na Wirku, powstała kolonia Ficinus ponad 160 lat temu i chciałem Was zaprosić na taki krótki spacer po jednej z najstarszych kolonii robotniczych na Górnym Śląsku. I to jest też ciekawe, że musimy sobie wyobrazić, jak wyglądało kiedyś, jak wyglądało to miejsce, kiedy ta kolonia powstawała. Bo tak naprawdę tutaj w 1802 roku istniała już kopalnia Gottesegen, która fedrowała, ale większość tego terenu to były zwykłe domki wiejskie, drewniane budynki i te domy robotnicze miały dużo wyższy standard od tego budownictwa, które wokół się znajdowało. Gdy sobie pomyślimy o tym, jak powstawały pierwsze kolonie robotnicze jeszcze pod koniec XVIII wieku, były to proste, zwykłe domki. Takie najstarsze z nich stoją wciąż przy ulicy Kalidego w Chorzowie. No a tutaj się zachowały jedna z najbardziej kompleksowych kolonii w całości, 16 domów, które stoją do dzisiaj. I co też warto powiedzieć, kiedy patrzymy na te pierwsze domy robotnicze z początku, no to właśnie w Gliwicach czy Chorzowie to były proste domki, skromne, żeby tylko utrzymać tych hutników, górników, tych robotników przy zakładzie pracy, zapewnić im ten lokum i także tutaj był to samo. Ale nad Ficinusem góruje wieża kościoła ewangelickiego i to jest też ciekawa historia, która łączy się z rodem Donnersmarków. Ród Donnersmarków, który na pewno kojarzy się wielu z Państwa z kopalnią Guido czy z Małym Wersalem w Świerklańcu, to jeden z tych przykładów tego, jak oni inwestowali tutaj na Górnym Śląsku. Guido Donnersmarck, jeden z najbogatszych przemysłowców w całych Niemczech, zostawił po sobie wiele śladów na terenie Rudy Śląskiej, na terenie Świętochłowic. I tutaj mamy taki przykład właśnie jednej z tych inwestycji, tej dotacji na rzecz lokalnej społeczności, czyli budowy kościoła, bo już wcześniej, już w latach 60. XIX wieku powstała pierwsza kaplica dla ewangelików właśnie na Wirku, ale pierwszy kościół, który tutaj powstał, pochodzi z 1902 roku. I ten kościół stoi do dzisiaj i góruje nad właśnie tymi parterowymi, piętrowymi familokami z Ficinusa. Kościół jest bardzo ciekawy, jest neogotycki, w środku został wyremontowany i wciąż służy tej społeczności ewangelików, społeczności, która przez ostatnie lata się znacznie zmniejszyła. Dzisiaj tak naprawdę są to pojedyncze osoby i tylko w niedzielę odprawiane są msze, a drugi taki kościół ewangelicki, który właśnie należy do jednej parafii, to jest w Świętochłowicach, który także opiekuje się ten sam pastor tą społecznością. Ale ewangelicy to także dzisiaj organizują w tych swoich świątyniach koncerty, spotkania, próbują wyjść, bo co trzeba wiedzieć, że ta wspólnota po tych zmianach granic, najpierw w 1922 roku, a potem w 1945 znacznie się zmieniła. Ci Niemcy, którzy tutaj przyjechali do pracy jako urzędnicy, sztegarze, często decydowali się na wyjazd. I ta wspólnota religijna się zmniejszała przez kolejne lata, a Kościół wciąż służy tym jeszcze pojedynczym osobom, tym pojedynczym wiernym, którzy wciąż mieszkają w Rudzie Śląskiej. No ale właśnie, mamy Kościół ewangelicki, ale co jest też ciekawe, że na Wirku znajdowała się także synagoga, po której dzisiaj już nie ma śladu, ale także właśnie mogą Państwo sobie wyobrazić, że ta mała miejscowość to była tutaj wspólnoty 3 religii. Protestanckiej, katolickiej, kościół Wawrzyńca, który stoi do dzisiaj i właśnie ta synagoga, która zniknęła i dzisiaj tak naprawdę mamy tylko tablicę pamiątkową. Wirek to także miejsce, gdzie no właśnie tych wiele budynków zniknęło przez szkody górnicze, ale do tego jeszcze powrócimy. No ale właśnie, wróćmy na ulicę Kubiny, wróćmy do kolonii Ficinus, którą dzisiaj zapraszamy Was na spacer, bo to jest bardzo ciekawe miejsce, które powstaje
Właśnie, jak już wspomniałem, dla górników. Ale skąd sama nazwa kolonii się wywodzi? Od inspektora górniczego Georga Ficinusa, który właśnie był prawdopodobnie jednym z inicjatorów budowy samego osiedla. No i na tym osiedlu, jak wspomniałem, powstaje 16 domów. Te domy trochę przy niektórym mogą przypominać budynki z piasku w Czeladzi, bo to są domy, gdzie właśnie mamy wapień, mamy kamienie wapienne, czy piaskowe, przepraszam, kamienie piaskowe, no i cegłę. I to jest 16 budynków, gdzie w każdym z nich mogło zamieszkać 4 rodziny. Jak wyglądały takie mieszkania? Były 4, 2 na dole i 2 u góry i one miały około 40 metrów. Był pokój, kuchnia i entry, czyli przedsionek, a z tyłu były budynki gospodarcze i ogródki. Gdy dzisiaj spacerujemy po Ficinusie, możemy zobaczyć, że po tych ogródkach już nie zostało śladu, a w ich miejscu stoją wysokie bloki, a także ta zabudowa okoliczna już to nie jest historyczne budynki, tylko bardziej współczesne. Ale na przykład dzisiaj w tych budynkach, gdzie kiedyś trzymano kury, gęsi, świnie, są teraz budynki różnej użyteczności publicznej. Ale wiąże się to wszystko z historią tego miejsca, z tą współczesną, tym jak kolonia Ficinus zyskała drugie życie. I widzimy te kamienie, które tutaj zostały zachowane, te oryginalne, no i mamy nowe cegły, które no tutaj zostały wykorzystane w trakcie remontów. No i właśnie, jak to się stało, że te budynki, mimo tego, że minęło 160 lat, wciąż stoją? Kolonia Ficinus jest jednym z pierwszych osiedli robotniczych, które zostają wpisane do rejestru zabytków. Zostają wpisane w 1978 roku i wartość tego miejsca już jest znana lokalnym władzom i to też warto podkreślić, że to dzięki temu udaje się zachować to osiedle w tym właśnie stanie, bo dużym problemem, tak jak na całym Wirku, także tutaj na Ficinusie były szkody górnicze. Kopalnia fedrowała pod tymi domami i tak praktycznie cała zabudowa po drugiej stronie ulicy, którą możemy zobaczyć na archiwalnych zdjęciach, możemy zobaczyć takie ceglane, typowe domy robotnicze, ona musiała zostać wyburzona, bo po prostu była w złym stanie technicznym. Budynki, które stały po tej stronie, musiały zostać wyburzone ze względu właśnie na szkody górnicze i to, jak bardzo na Wirku te problemy z osiadaniem się terenu i właśnie tymi szkodami górniczymi możemy zobaczyć spacerując po całej dzielnicy, gdzie wiele budynków wciąż podtrzymują drewniane konstrukcje, to tej pustce, która widać jest między właśnie budynkami. I to jest ciekawe, no właśnie jak bardzo ta kopalnia, mimo tego, że budowała te osiedla robotnicze, później stała się dla nich takim zagrożeniem egzystencjonalnym. No i właśnie, mamy lata 80. I przyszłość Ficinusa jest tak naprawdę nieznana, no bo co dalej z miejscem, któremu grozi zawalenie. I jedną z decyzji lokalnych władz jest podjęcie tego, że trzeba to miejsce zachować, ale jak zachować? To jest pytanie. Pojawia się pomysł, że każdy z budynków zostanie osobno sprzedany i nowy inwestor mógł go kupić i będzie musiał wyremontować w odpowiednim czasie. Te budynki mogą zyskać nowe funkcje, zarówno usługowe, handlowe, stać się takim miejscem, które będzie służył lokalnej społeczności i to jest ciekawe, że udało się po 30 latach spełnić ten cel rewitalizacji. Każdy mógł kupić jeden z takich domów za 10 000, no ale właśnie musiał wyremontować. Koszty tego remontu były znacznie wyższe, no i wiele osób w trakcie tej inwestycji rezygnowało, bo pokonywały ich problemy techniczne i też co warto pomyśleć o tym, jak zachować taki budynek, który ma te 160 lat. Tutaj, no właśnie próbowano, jak spojrzymy, że każdy budynek wygląda na pierwszy rzut oka identycznie, no ale różni się detalami, tymi przybudówkami, tą cegłą, która tam powstała.
Co też warto pomyśleć o tym, że no właśnie wiele osób decydowało się, że jednak nie podoła, więc te domy kolejni właściciele inwestowali. No i właśnie Ficinus dopiero teraz ostatni dom jest remontowany, ale właśnie tutaj powstały. Te domy już nie służą, nie ma tutaj 4 mieszkań, no ale są właśnie restauracje, sklepy, powstały także salony fryzjerskie i te miejsca zyskały zupełnie nową funkcję. Mamy taki przykład rewitalizacji, która nie przyciąga turystów, mimo tego, że Ficinus jest jednym z kolonii robotniczych, z 3 kolonii robotniczych, które pojawiły się na szlaku zabytków. Ale jest to miejsce, które stało się takim żywym centrum handlowym, takim uliczką, która no właśnie służy lokalnej społeczności, która jest wciąż, właśnie ma to nowe, drugie życie. Tutaj także, co jest warte uwagi, powstało takie miejsce, które ma funkcje kulturalne, do którego się powoli zmierzamy, bo w jednym z tych właśnie familoków na Ficinusie znajduje się biblioteka. Biblioteka, gdzie część zbiorów jest w właśnie dawnym familoku, a pozostałe w chlewiku, tam gdzie kiedyś trzymano kury, gęsi, teraz jest czytelnia dla dorosłych. No ale ta biblioteka na Ficinusie służy nie tylko właśnie czytelnikom, ale u góry w jednej z izb powstała taka namiastka mieszkania z familoka. Na jednym z naszych spotkań mogliście zobaczyć właśnie, jak wyglądało to życie w takim mieszkaniu w familoku. O, tam właśnie u góry możecie zobaczyć, tam właśnie jest stary kaflok, jest byfej, jest makatka, roma, te wszystkie takie elementy, które kojarzą się nam z takim typowym kuchnią, taką typową kuchnią w familoku, a to są zbiory, które trafiły przez czytelników, przez mieszkańców Rudy, dawnych mieszkańców Rudy Śląskiej, czy także Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej. I to także ta biblioteka na Ficinusie to bardzo ciekawe miejsce, które warto odwiedzić spacerując ulicą Kubiny. Kolejnym takim nawiązaniem do tej historii jest też ten kot, który jest jednej z legend, którą zbierali lokalni mieszkańcy. Tutaj też, kiedy po drugiej stronie ulicy spojrzymy, mamy na przykład wagoniki węglowe z symbolem właśnie szlaku zabytków techniki, które odwołują się do historii tego miejsca, i plac zabaw z tym szybem górniczym, taka namiastka dawnego familoka. No i właśnie, spacerując tutaj po Ficinusie, możemy sobie wyobrazić, jak takie życie wyglądało kiedyś. Kiedy spojrzymy na wspomnienia jednego z dawnych mieszkańców, Bernarda Śmigły, on wspominał, że właśnie te ogródki, które stały kiedyś za domami, to były jeden z takich najważniejszych elementów tego życia w kolonii robotniczej, bo tam sadzono wszystkie warzywa, owoce, tam trzymano te wszystkie zwierzęta, które były potrzebne tak bardzo w czasach kryzysu. A co jest też ciekawe, że tutaj w tych kamienicach, które stały po drugiej stronie ulicy, były też różne sklepy, szynki, gdzie ci lokalni mieszkańcy mogli napić się piwa w czasie wolnym. Ale oprócz familoków na Ficinusie stoi tu także jeszcze jeden ciekawy budynek. Budynek, który nie przypomina pozostałą zabudowę, a jest to dom uchodźców, który powstał 100 lat temu i powstał on na potrzeby mieszkańców, którzy decydowali się na przeprowadzkę no właśnie z niemieckiej części Górnego Śląska do Rudy Śląskiej, Katowic, Chorzowa, do tej polskiej części. Bo co trzeba powiedzieć o tym, że no właśnie kiedy Górny Śląsk został przecięty granicą w 1922 roku, tą granicą śląską, która stała na granicy dzisiejszej Zabrza i Rudy Śląskiej, która dla wielu rodzin była czymś tragicznym, bo część rodziny znalazła się po polskiej, część po niemieckiej. Tysiące ludzi decydowało się na przeprowadzkę tam, gdzie czuli się bardziej narodowościowo, czy do Niemiec, czy do Polski. I tak tysiące rodzin zdecydowało się właśnie zamieszkać
między innymi no właśnie tutaj na Wirku czy na Bielszowicach także takie domy powstały i tym charakterystycznym elementem jest ta płachta z tym wędrowcem, który no właśnie przypomina o historii tego miejsca. Ten budynek jest bardzo prosty w swojej formie i jest czymś takim nawiązującym do tej historii tego miejsca. A ja tak chciałbym jeszcze pokazać Państwu, jak właśnie trwa finalizacja ostatniego remontu budynku właśnie tego Familoka na Ficinusie. Familoka, który no właśnie już jest prawie skończony i możemy zobaczyć, że no 30 lat zajęło przeprowadzenie tak naprawdę takiej gruntownej rewitalizacji tego i całej kolonii Ficinus. Co jest też ciekawe, no właśnie, że Ficinus jest jedną z takich kolonii robotniczych, tych najstarszych. On wraz z kolonią Boziwerk na Biskupicach to dwa najstarsze takie kompleksy, które praktycznie w całości zostały zachowane do czasów dzisiejszych i one nam przypominają o tych początkach wielkich kolonii robotniczych na Górnym Śląsku. I kolonia Ficinus to miejsce, które rzadko jest odwiedzane przez turystów, a jest to miejsce, które warto zobaczyć na własne oczy, zjeść tutaj obiad w Kuźni Smaku, w Akademii Smaku, czy odwiedzić bibliotekę i tą Izbę Pamięci, zobaczyć jak dawniej mieszkali właśnie tutaj te rodziny robotnicze na Górnym Śląsku. Ja zapraszam Państwa serdecznie na spacer, a także do odkrywania innych spacerów z nami w ramach projektu Familoki 360. Ja dziękuję bardzo za uwagę, no i do zobaczenia.